Witajcie kochani, z tej strony Tamara, Macadamian Girl. Witam Was w kolejnym odcinku Macadamian Girl Inspiruje. Chciałabym Was serdecznie powitać i podziękować za te wszystkie listy, które Wy wysyłacie, no mailowo, bo mojego adresu korespondencyjnego nie ma. Natomiast Wasze maile są dla mnie niesamowitą inspiracją i zastanawiam się, kto tu kogo inspiruje czasami. Dziękuję, że je wysyłacie. I mam dla Was dzisiaj kolejny nietypowy list od Sebastiana, który chciałam już jakiś czas temu właśnie przeczytać, bo bo przede wszystkim właśnie dlatego też, że został napisany przez faceta i w bardzo piękny sposób, bardzo prosty i myślę, że i dziewczyny, i chłopacy, i kobiety, i mężczyźni mogą się do tego odnieść. Mam nadzieję, że ta kolejna historia, którą Wam właśnie przytoczę, też Was zainspiruje do zmian w Waszym życiu. W takim razie zaczynamy. Witaj Tamaro, nazywam się Sebastian i cieszę się bardzo, że mogę do Ciebie napisać i podzielić się z Tobą moją krótką historią. Od dziecka inspirowała mnie moda. Od zawsze podziwiałem piękno tkanin, zdobione szycia oraz doskonałe kompozycje, jakie można stworzyć z ubrań. Pochodzę z małej miejscowości, w której dominuje styl dresiarz. To zmusiło mnie do ubierania się tak samo. Żeby nie było, nie mamy nic przeciwko dresiarzom, dopóki nie krzywdzą nikogo dookoła siebie i dopóki są pokojowo nastawieni. Naprawdę myślę, że to nie chodzi o styl ubierania, tylko bardziej o podejście do życia i tego, że niestety często kojarzą nam się z przemocą, no bo to pokazuje niestety rzeczywistość. Mam nadzieję, że nie zawsze tak będzie musiało być. Bałem się, że gdy zacznę się ubierać jak z pisma modowego lub po prostu założę to, co naprawdę mi się podoba, będę skończony. Wyzwany, odepchnięty przez rówieśników. I tak nagle przez długie lata tłamsiłem sobie to, kim chciałem być. Ale nadszedł czas, że postanowiłem iść na studia artystyczne do Krakowa. I wtedy zobaczyłem coś wspaniałego. Młodzi mężczyźni ubrani w ciuchy jak z pism, które zawsze czytałem i podziwiałem. Było mi wstyd za to, jak jestem ubrany. Zmieniłem szybko styl, ale poszedłem w złym kierunku i wybrałem czerń, która mi dodała męskości, ale ujęła artystyczną duszę. Wtedy napotkałem na Twoją stronę, byłem oczarowany Twoim stylem i to postawiło mnie do pionu. Postanowiłem wyjść z cienia i zmienić, a dokładnie ubarwić ubrania, w których chodzę. Niestety nadal brak mi Twojej odwagi na to, żeby być barwniejszą osobą. Zawsze po tym, jak oglądam Twoją stronę, nabiera mnie chęć na kupienie czegoś kolorowego bądź jakichś dodatków w formie bransoletek lub wisiorka. No ja mam nadzieję, że na wszystkich z Was tak działają moje posty i idźcie tam i zróbcie coś, jakieś małe szaleństwo w swojej szafie. Dziękuję, że wzbudziłaś we mnie osobę, którą kiedyś pogrzebałem daleko gdzieś wewnątrz siebie. Mam nadzieję, że dalej będziesz prowadzić stronę i że dzięki Tobie będę mógł dokończyć swoją przemianę w barwniejszą osobę i nadal nie będę zwracał uwagi na niemiłe komentarze ze strony innych na temat mojego wyglądu. I pomimo, że prowadzisz stronę dla dziewczyn, to mi również pomogłaś. Pozdrawiam, Sebastian. Dziękuję, Sebastianie! Ale się ucieszyłam z tego maila. Wybaczcie mój ton głosu, ale po prostu jestem przeszczęśliwa, że faceci też piszą i to nie jest tak, że ja prowadzę, słuchajcie, stronę tylko dla dziewczyn. To, co powiedziałam w jakimś vlogu, 50% mojego bloga to faceci, czytelników mojego bloga to faceci i to, o czym cały czas Wam mówię, że w moich stylizacjach i w moich postach nie chodzi tylko o to, żeby Wam pokazywać gotowe stylizacje, bo o to akurat w ogóle nie chodzi, bo trudno skopiować te zestawy 1 do 1, ale fajnie, jeżeli znajdujecie w nich inspirację dla siebie. Natomiast chodzi o to, żeby Wam dodawać takiej odwagi do bycia sobą, do bycia innym i czy to na przykład będzie ubieranie się na czarno, gdzieś gdzie wszyscy ubierają się na kolorowo, albo ubieranie się na kolorowo, gdzie wszyscy ubierają się na czarno, albo noszenie glanów, gdzie wszyscy noszą szpilki i to nie ma znaczenia, a tak naprawdę nawet nie chodzi o ubrania, tylko też o to, żebyście mieli taką odwagę do wybierania za siebie i tego tak jak Wy chcecie. Chodzi o studia, o przyjaciół, o to co chcecie robić w życiu, o różne rzeczy. I to co pokazała historia Sebastiana, to uwierzcie mi, zawsze znajdzie się ktoś, komu nie będziecie pasować. Zawsze będzie grupa, do której nie pasujecie. Zawsze będzie jakaś grupa, w której łaski chcielibyście się teoretycznie wkupić. I zastanówcie się, czy warto kosztem jakby bycia szczerym samym ze sobą, bo ja uważam, że totalnie nie warto. I
po prostu róbcie to, co czujecie w środku i jeżeli ubiór pomaga wam to wyrazić, nie dajcie tego stłamsić, bo mówi się, że to jest coś próżnego. To jest totalnie bzdura, bo każdy coach wam powie, że jak idziecie na rozmowę o pracę, to musicie wyglądać w określony sposób. Każdy prezes banku wie, jaki ma dress code w pracy i chodzi o to, że ubiór jest komunikatem. Nie ma w tym nic próżnego, dlatego tak ważne jest, żeby to, co macie na zewnątrz, było spójne z tym, co macie w środku. I jeżeli będziecie próbowali udawać kogoś innego, kim nie jesteście, to zawsze ten fałsz będzie wyczuwalny i zawsze coś tam się nie będzie zgadzać i otoczenie będzie to odbierać. To, co pokazał Sebastian, to tak naprawdę, że czasami jest trudno w miejscu, w którym jak mieszkacie w małej miejscowości albo w jakimś określonym środowisku, czasami trudno jest to swoje zewnętrzne wypuścić na wolność. I bywa tak, że potrzeba trochę czasu na to, że trzeba zmienić szkołę, że trzeba wyjechać do innego miasta, bo to nam pozwala się otwierać. I bądźcie cierpliwi, to nie jest łatwe, bo ja też miałam taki okres. Jak byłam w podstawówce, trudno mi było być sobą, bo to jest związane z wieloma rzeczami, o których też czasem mówię w wywiadach. Z takim właśnie gdzieś tam tym, że ja miałam inny kolor skóry, za to mnie dręczono. To się teraz wydaje jakieś abstrakcyjne, tak? Bo ja nawet nie jestem jakaś bardzo ciemna, ale miałam problem i czasami wystarczy, że ktoś ma rude włosy, nie wiem, ma piegi nie w tym miejscu i to już budzi gdzieś tam jakąś nienawiść i taki po prostu takie niezrozumienie. Więc pamiętajcie, że zawsze ktoś będzie, komu nie będziecie pasować i totalnie nie warto się tym przejmować. Musicie nauczyć się stworzyć taki pancerz, który wam pozwoli być szczerym ze sobą i działać czasami wbrew otoczeniu, a czasami pomimo otoczenia. I to jest możliwe. Ja wam zaręczam, że to nie jest łatwe, ale to jest coś, co pozwoli wam stać się silniejszymi ludźmi, mądrzejszymi, takimi, którzy naprawdę słuchają siebie, a to jest jedyna droga do tego, żeby być szczęśliwym. I dziękuję Ci z całego serducha, Sebastianie, że napisałeś. I ja często dostaję maile od chłopaków, nie powiem, że nie i to jest strasznie fajne, bo oni właśnie piszą o tym, że ta strona pomaga im się otwierać, że pomaga im poszerzać swoje horyzonty i nie chodzi o to, żeby ściągać stylizację, tylko właśnie o to, żeby się uczyć, jak być sobą i jak być z tym szczęśliwym. To już koniec mojej pewnie 10-minutowej pogadanki na temat kolejnego listu. Mam nadzieję, że dostanę ich jeszcze więcej, one przychodzą i strasznie trudno mi się zdecydować, ale mam nadzieję, że te historie, które wybieram, też gdzieś tam odnajdziecie punkty wspólne u siebie. Dziękuję Wam z całego serducha i wysyłajcie maile, ślijcie miłość, a ja ślę Wam mnóstwo buziaków i mnóstwo dobrej energii na ten tydzień. I następny. Pa, pa!